Sezon grzewczy nadchodzi, a to oznacza jedno, czyli smog. Te cząsteczki szkodliwe, których nie chcemy. I jednym z najprostszych remedium na tego typu właśnie problemy i zanieczyszczenia są oczyszczacze powietrza, czyli konsumenckie urządzenia z kategorii elektroniki użytkowej. Jak się jednak okazuje, one nie tylko są dobrym rozwiązaniem właśnie na smog, ale również na wszelkiego rodzaju alergeny, sierść czworonogów, czy chociażby pospolity kurz. Jak takie urządzenia działają i czy warto się w nie wyposażyć? Dzisiaj na to pytanie Wam odpowiem, bo przetestuję dwa modele oczyszczaczy, jeden większy, jeden mniejszy, od firmy Philips. Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z firmą Philips, która dostarczyła do nas dwa modele oczyszczaczy do testów z serii 4000i oraz 800. Zacznijmy od tego, co widać na pierwszy rzut oka. W przypadku tego większego modelu, do tego mniejszego jeszcze wrócimy. No jest to produkt wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów, z dobrze spasowanych elementów. Co widzimy oczywiście od razu, to białe tworzywo sztuczne matowe, to jest bardzo ważne, bo nie przyciąga kurzu. U góry srebrne wykończenie, natomiast na przodzie mamy kawałek tekstylnego materiału, który też pozwala nam tutaj na dodanie troszeczkę stylu temu urządzeniu. No i pozwala to na wpasowanie takiego urządzenia do większości wnętrz, w jakich tego typu urządzenie mogłoby się znaleźć. No i na co też warto zwrócić uwagę, to na to, że jest to urządzenie całkiem kompaktowe, szczególnie biorąc pod uwagę oferowane możliwości, jeśli chodzi o wydajność działania, a także generowany hałas, o czym opowiem już za chwilę. Oczyszczacz przychodzi do Was w takim oto opakowaniu i po wyjęciu go z tego opakowania jest on praktycznie gotowy do działania. Jedyną rzecz, którą musicie zrobić, to odbezpieczyć filtr, który znajduje się tutaj pod tą pokrywą. Do niego za chwilę wrócimy. Odbezpieczamy go, czyli ściągamy z niego po prostu folię i w tym momencie urządzenie jest gotowe do działania. Teraz wystarczy podłączyć urządzenie do prądu, no i już w zasadzie klikamy tylko przycisk włączenia, słyszymy odpowiedni dźwięk, no i oczyszczacz już działa, już pracuje, już nam filtruje powietrze. Jak widzicie, tutaj na ekranie wyświetlają się różne informacje, o nich zaraz opowiem i co można z poziomu tego ekranu robić, ale jest tutaj także ikonka Wi-Fi. Jest to ikonka nie bez powodu, ponieważ oczywiście ten oczyszczacz, niestety jak mniejszość oczyszczaczy na rynku, można połączyć z siecią Wi-Fi i z aplikacją mobilną na smartfona i teraz Wam o tej aplikacji kilka słów opowiem. Aplikacja nazywa się Air Plus i jest dostępna zarówno na iPhony, jak i smartfony z Androidem. Dzięki niej możecie kontrolować zachowanie oczyszczacza bez konieczności podchodzenia do niego. Z poziomu dedykowanej aplikacji macie dostęp do wszystkich najważniejszych odczytów pochodzących bezpośrednio z oczyszczacza, jak i możliwości zmiany trybu pracy czy ustawienia stałego harmonogramu. Znajdziecie tam także zebrane najważniejsze informacje dotyczące zanieczyszczenia z podziałem na dni czy miesiące. Aplikacja powiadomi Was także o konieczności wymiany filtra. I tutaj ważna informacja dla osób, które dbają o swoją prywatność, cyfrową prywatność, to z tej aplikacji możecie korzystać nawet bez zakładania konta, ale oczywiście nie będziecie mieć wtedy wszystkich możliwych opcji dostępnych, które pojawiają się właśnie po założeniu konta. Między innymi po założeniu konta macie możliwość spięcia tego oczyszczacza z Waszym systemem Smart Home, na przykład Google Home, i dzięki temu możecie tam właśnie za pomocą systemu Smart Home włączać lub wyłączać ten oczyszczacz. Ten oczyszczacz nie bez powodu nazywa się Dual Scan, bo wyposażono go w dwa czujniki, które wykrywają między innymi szkodliwy smog, czyli konkretnie cząsteczki PM2,5, co zresztą w tym momencie słychać i widać, ale dodatkowo ten oczyszczacz może wykrywać także stężenie szkodliwych gazów w 4-stopniowej skali, ale również alergenów w skali 12-stopniowej. No i jak słyszymy, oczyszczacz właśnie wykrył nam nasz symulowany smog, ale także oprócz tego, że słyszymy, że wentylatory zaczynają chodzić na wyższych obrotach, to również na ekranie mamy wyświetloną informację i to zarówno w postaci liczbowej, czyli tego stężenia pyłków PM2,5, jak i świetlnej, bo mamy tutaj specjalny pierścień LEDowy, który w tym momencie świeci się na kolor czerwony, sygnalizując, że to stężenie jest wysokie i oczyszczacz musi w tym momencie mocniej pracować. Jak już wcześniej mówiłem, wszystkie informacje na temat jakości Waszego powietrza możecie sprawdzić za pomocą aplikacji mobilnej, ale również możecie to wszystko sprawdzić za pomocą wbudowanego ekranu w sam oczyszczacz i tam możecie oczywiście przełączyć się pomiędzy zarówno stężeniem pyłków PM2,5, szkodliwych gazów, jak i alergenów,
alergenów. Możecie także sprawdzić stan eksploatacji waszego filtra, również kiedy filtr będzie wymagał wymiany, to taka informacja na tym ekranie się wyświetli. No i oczywiście możemy przełączać się pomiędzy trybami pracy, a zatem tryb automatyczny, 2 tryby prędkości wentylatora i trzeci, a w zasadzie 4. tryb, czyli tryb turbo, ta najwyższa moc. No i także mamy tutaj dedykowany przycisk do włączania trybu nocnego, a w zasadzie do wyboru pomiędzy 2 trybami nocnymi, czyli takim najbardziej delikatnym trybem nocnym, który jest też jednocześnie najcichszym trybem w tym oczyszczaczu, ale także trybem nocnym dla alergików, który działa nieco intensywniej, żeby te właśnie alergeny filtrować. Oczyszczacz jest też wyposażony w specjalny czujnik, który po wykryciu odpowiednio niskiego natężenia światła sam automatycznie włączy tryb nocny, co jest niezwykle wygodne. No i oczywiście na ekranie wyświetlają się też ikonki sygnalizujące stan pracy urządzenia, czyli czy właśnie jest w trybie nocnym, czy jest w trybie turbo albo w trybie automatycznym, jeżeli chodzi o pracę wentylatora, a także czy jest aktualnie połączony z siecią Wi-Fi, a tym samym czy możemy sterować tym oczyszczaczem za pomocą aplikacji mobilnej. Sercem każdego oczyszczacza powietrza, a zarazem jego najważniejszym elementem jest filtr. I nie inaczej jest w tym przypadku. Tutaj mamy filtr 3 w 1, natomiast co jest istotne w przypadku tego filtra, to to, że według producenta wystarcza on nawet na 3 lata pracy takiego urządzenia. 3 lata pracy po prostu bez wymiany. Jedyną rzeczą, jaką musicie robić, to od czasu do czasu odkurzyć za pomocą odkurzacza tę wstępną warstwę tego filtra, czyli tą siateczkę, na której może osadzać się kurz, no bo wiadomo, że oczyszczacz pracuje, wciąga powietrze, więc kurz tutaj się będzie osadzał. Stosowna informacja też oczywiście jest na pudełku z oczyszczaczem, w jaki sposób taki filtr po prostu odkurzacz, a w zasadzie jego wstępną warstwę. Co do tej długowieczności filtra, to mowa tutaj nie tyle o tej wstępnej warstwie, wstępnej siatce, bo ona w zasadzie nie ma prawa się w ogóle zużyć, tylko o tych kolejnych częściach tego filtra, a zatem o filtrze Nanoprotect HEPA i filtrze z węglem aktywnym. No bo one się tutaj zużywają i co te 3 lata będzie trzeba je wymienić. Ale jeśli zakupicie dowolny oczyszczacz marki Philips i zarejestrujecie go na stronie producenta, to otrzymacie możliwość zakupu dodatkowego filtra za 1 złotówkę. Więc krótko mówiąc, będziecie mieli na 6 lat spokój z materiałami eksploatacyjnymi i jedyne co będziecie musieli robić, no to co jakiś czas odkurzać tę wstępną warstwę filtra, w zależności od tego, ile macie kurzu po prostu w domu. No i po 3 latach wymienić po prostu ten filtr na ten nowy, który kupiliście za złotówkę. A jeżeli by Was ciekawiło, jak ten filtr wygląda, no to jak widzicie, tak właśnie się prezentuje. Faktycznie jest to serce oczyszczacza, no bo zajmuje bardzo dużą część obudowy. No i taki filtr w przypadku tego modelu na wymianę do tego oczyszczacza kosztuje około 300-350 zł. Każdy oczyszczacz powietrza jest tak dobry, jak jest dobry jego filtr. I nie inaczej jest w przypadku tego modelu. Tutaj mamy konkretnie filtr, który nazywa się Nanoprotect HEPA 3 w 1. Dlaczego 3 w 1? No bo składa się z 3 warstw i dzięki temu może filtrować cząsteczki nawet 100 razy mniejsze niż klasyczne, standardowe filtry HEPA i to ze skutecznością do 99,97%. A jak to możliwe? Ano dlatego, że właśnie są te 3 warstwy. Pierwszą z nich jest tak zwany filtr wstępny, czyli po prostu siateczka, która wyłapuje większe zanieczyszczenia, takie jak kurz czy sierść. Dopiero potem jest faktyczny filtr Nanoprotect HEPA, który może pochwalić się tak dużą skutecznością. A to wszystko za sprawą specjalnej technologii Nanoprotect, która, jak sama nazwa wskazuje, zapewnia dodatkową ochronę przed najmniejszymi zanieczyszczeniami. Dodatkowo ładunek elektrostatyczny wyłapuje i neutralizuje szkodliwe cząsteczki, zatrzymując je wewnątrz filtra. Ostatnim w kolejności jest filtr z węgla aktywnego, którego głównym zadaniem jest niwelowanie nieprzyjemnych zapachów, których źródłem mogą być bakterie czy grzyby, a także pochłanianie szkodliwych dla zdrowia gazów. W praktyce jest to filtr zdolny do szybkiego i efektywnego wyłapywania zanieczyszczeń, no i oczyszczania powietrza, które znajduje się w Waszym domu czy mieszkaniu. Można powiedzieć, że efektem ubocznym działania takiego oczyszczacza powietrza jest mniejsza ilość kurzu w domu, no bo on po prostu się będzie osadzać na tym filtrze wstępnym, a dzięki temu będzie potem mniej go do sprzątania z mebli. No i tak jak już mówiłem, ten gadżet, czyli oczyszczacz powietrza w połączeniu z takim filtrem, to jest także nieoceniona rzecz dla alergików, którzy są uczuleni na wszelkiego rodzaju roztocza, kurze, alergeny właśnie, które znajdują się na przykład w
takim kurzu, różne pyłki roślinne i to właśnie wszystko jest filtrowane przez ten filtr 3 w 1. No i tak jak już wcześniej mówiłem na samym początku, czyli również jest to oczywiście remedium na smog, a zatem na cząsteczki pyłu PM2,5, które również za pomocą tego filtra, tego combo filtra 3 w 1 są filtrowane i oczyszczane z powietrza w waszym pomieszczeniu, domu czy mieszkaniu. Dzięki temu, że taki filtr nie przepuszcza większości mikroskopijnych cząstek, to potem nie trafiają one do waszych płuc czy nawet waszego krwioobiegu, a przez to będziecie po prostu zdrowsi. Efektów może nie widać pod tym względem na pierwszy rzut oka, ale gwarantuję wam, że naprawdę w dłuższej perspektywie to może się opłacić. No bo im mniej tych wszystkich czynników niestety wpływających negatywnie na nasze zdrowie, a ich jest coraz więcej, to im ich mniej, tym lepiej dla nas. Tak myślę, że podsumowanie tutaj jest jak najbardziej trafne. No dobrze, to tyle w teorii. Widzieliście te różne cyferki i numerki, które wyświetlają się zarówno w aplikacji, jak na ekranie, pokazują zanieczyszczenie, które spada, więc faktycznie ten oczyszczacz działa. Widzieliście również kurz, który osadzał się na tym wstępnym filtrze. No ale jak w zasadzie wygląda w praktyce proces takiego oczyszczania powietrza? Więc teraz wam pokażę właśnie taki test, który przygotowaliśmy. Wyprodukujemy taki, powiedzmy, syntetyczny smog, wsadzimy do tego pomieszczenia oczyszczacz, no i zobaczycie, jak szybko i jak on sobie radzi po prostu z oczyszczeniem takiego pomieszczenia ze sztucznego, wygenerowanego przez nas smogu. Żeby taki oczyszczacz miał sens i żeby działał efektywnie, no to oczywiście on powinien chodzić przez cały czas. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ale to oczywiście może wpływać na zużycie energii. A więc jaką energię, jaką ilość energii w ogóle taki oczyszczacz pobiera i czy to nie będzie zbyt obciążające dla portfela. O tym za chwilę. Może najpierw o głośności, bo to też jest kluczowe. Czyli mamy tutaj 5 różnych biegów, 5 różnych prędkości wentylatora, które oczywiście wpływają na głośność tego urządzenia. W tym najcichszym trybie, a zatem trybie nocnym, ten oczyszczacz generuje hałas o częstotliwości 18 dB, czyli jest to poziom hałasu niższy niż szept. A jeżeli chodzi o pobór energii, no to również jest to tutaj zróżnicowane. W takim normalnym trybie na pierwszym biegu ten oczyszczacz pobiera około 10 W energii, na drugim biegu około 15 W, natomiast w trybie turbo, czyli tym trybie, który raczej rzadko się włącza, kiedy naprawdę zanieczyszczenie jest na wysokim poziomie, będzie to maksymalnie 60 W. My zmierzyliśmy około 55 W maksymalnego poboru mocy. Z kolei jeżeli chodzi o tryb nocny, to jest tutaj zużycie minimalne na poziomie około 5 W. No więc teraz, czy to jest duże obciążenie dla portfela, czy nie? Przy aktualnych cenach energii w naszym obszarze, cenach konsumenckich zaznaczam, 8 godzin pracy tego oczyszczacza w trybie nocnym, czyli zazwyczaj tyle, ile śpimy, będzie to koszt około 3 groszy, a zatem koszt niewielki, natomiast godzina pracy oczyszczacza w trybie turbo to koszt 5 groszy. Przy aktualnych cenach energii zaznaczam, więc myślę, że nie jest to zbyt duże obciążenie dla portfela, jeżeli chodzi o koszt pracy takiego oczyszczacza. Na koniec zostawiłem wydajność, czyli tak zwany parametr kadr. Kluczowy element specyfikacji technicznej każdego pojedynczego modelu oczyszczacza. Jeżeli chodzi o konkretnie to urządzenie, czyli Philips Dual Scan z serii 4000i, to ten parametr ma naprawdę na wysokim poziomie, bo jest to aż 610 m3 na godzinę. Czyli tyle czystego powietrza ten oczyszczacz jest w stanie wygenerować w ciągu godziny. Przekładając to na bardziej praktyczny język, no to ten oczyszczacz może 3 razy w ciągu godziny oczyścić pomieszczenie o powierzchni aż 73 m2. No, czyli jest to, krótko mówiąc, bardzo duże pomieszczenie, na przykład bardzo duży salon i na pewno nie wszystkie osoby, które oglądają ten film, będą potrzebować aż tak wydajnego oczyszczacza, więc tutaj i dla nich mam nieco inne, bardziej budżetowe rozwiązanie. Remedium dla osób, które mają mniejsze mieszkanie albo chcą oczyszczacz ustawić tylko w jakimś mniejszym pomieszczeniu, na przykład w sypialni, może okazać się urządzenie Philips serii 800, które jest, jak widzicie, mniejsze, więc można je też ustawić chociażby na szafce, komodzie czy stole, czego z tym większym modelem raczej się nie zrobi. Ten oczyszczacz będzie idealnie nadawał się do tych mniejszych pomieszczeń, bo w jego przypadku parametr kadr, czyli ta wydajność, wynosi 190
50 m3 na godzinę. Tutaj również macie kilka trybów pracy do wyboru tego oczyszczacza za pomocą panelu dotykowego znajdującego się tutaj u góry. Tymi trybami sterujemy. No jest też pierścień świetlny, który sygnalizuje nam poziom zanieczyszczenia. Nie mamy tutaj ekranu, który pokazuje nam liczby i nie mamy tutaj też połączenia z Wi-Fi, czyli tym samym nie ma integracji z aplikacją mobilną. Ten model zatem skupia się na tym, żeby zapewnić jak najwyższą wydajność przy zachowaniu tych niewielkich, kompaktowych gabarytów. Z kolei jeżeli szukacie tych dodatkowych funkcjonalności, no to wtedy ten model z wyższej serii, większy model będzie rozwiązaniem dla Was. Oczywiście można też połączyć oba modele, czyli na przykład ten model z serii 4000i postawić w salonie, w większym pomieszczeniu, natomiast ten model mniejszy z serii 800 postawić chociażby w sypialni. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Oczywiście możecie napisać w komentarzu pod filmem, co sądzicie właśnie o oczyszczaczach powietrza. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to je tam zostawiajcie, postaramy się na nie odpowiedzieć. No i mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego dzisiejszego odcinka, a było tych informacji sporo. No bo przede wszystkim wiecie już teraz, na co zwracać uwagę przy wyborze oczyszczacza powietrza, czym one się w zasadzie różnią i jak działają, jak ich działanie wygląda w praktyce, no i jakie dodatkowe funkcje mogą one oferować, jak na przykład sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej. No i że są mniejsze oczyszczacze, które oferują niższą wydajność, jeżeli chodzi o to oczyszczanie powietrza, no i takie większe modele, które oferują bardzo wysoką wydajność, jeżeli chodzi o to czyste powietrze, które z siebie wypuszczają. No i przede wszystkim, myślę, że to też jest bardzo ważna informacja, oczyszczacze powietrza to nie tylko sposób na smog, ale także na wiele innych zanieczyszczeń, takie jak właśnie różnego rodzaju roztocza, kurz, alergeny, czy chociażby po prostu szkodliwe gazy. I to wszystko taki oczyszczacz będzie filtrował, więc myślę, że no tutaj bardzo szeroko ten temat omówiliśmy i wszystkie informacje wiecie, znacie i teraz tylko Wasza decyzja, czy jesteście zainteresowani takim oczyszczaczem, czy też nie, a linki do obu tych modeli znajdziecie w opisie pod filmem. Jeszcze raz przypominam, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało zostawiajcie je w komentarzach, a tymczasem, jeżeli film Wam się podobał i uważacie go za przydatny, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie wśród swoich znajomych i subskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych materiałów. To by było na tyle, mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa pa!